I jak karabin? Zajebisty. Dzisiaj na Wojence testowaliśmy 4 modele Specna Arms, jakaś nowość Fire'a. Tu jest taka długa z risem, średnia, a tu jest najkrótsza. Ja miałem klasyczną M4 z granatnikiem. Rafi, jak dawała radę? Super, naprawdę. Ale mówisz tak, że tak oczekujemy tego od ciebie, czy naprawdę? Nie, no na serio. No naprawdę fajnie strzelała. Przelew dostaniesz za kulki, nie? No, a za replikę nie? Nie, ale nie. Nie, na serio. Nie, naprawdę strzela fajnie, chłopek fajnie kręci, strzela prosto. Czego więcej chcieć? Fajnie Nie się- rozpada się? Nie rozpada się, naprawdę jest fajnie złożona, nic tu nie lata. No i samo to, że replikę jest te wszystkie fajna. repliki były po prostu świeżo z pudełka wyjęte. Było Jak nic na nie robione i gabaryty tego generalnie... karabinu, to naprawdę niską wagą się charakteryzuje. Dobra. Twój to był pierwszy raz w ogóle, tak? Tak, Jak się strzelało z tego czegoś? no broń wygodna, bardzo dobrze leży w dłoni. Nie jest ciężka, ale też nie jest taka, że się zaraz rozpadnie czy coś. Widać, że to jest wszystko metalowe. Ale mówcie tak od serca. No. No ja mówię od serca. Jedyne co mi się nie podoba to latająca kolba, a reszta... To ty chyba rzeczywiście jesteś nowy, bo nie strzelałeś. No, wiadomo, to lata, to lata. Tego No to tego nie są- uciekniemy. To są jego subiektywne doznania. No. Ja biegałem z tą emeczką z granatnikiem. Granat SHS-a. Zgubiłem tu śrubkę, ale generalnie jeśli chodzi o spasowanie, to jest lepsze niż moje stare GP. Kosztuje ułamek tego. Kolba lata standardowo. Nie podobają mi się oznaczenia. Jakiś tam Marine. A jak się strzelało? Fajnie. Chciałem powiedzieć, że Fajnie. strzał Nie to, że jego- Gunfire nam wiesz, dał i będziemy musieli to niestety oddać, ale naprawdę fajnie się z tego strzelało. Po prostu jestem pod wrażeniem. Używałem 30, ustawiłem chłopka i naprawdę jeśli chodzi o tą w sumie niedługą lufę, zasięg był fenomenalny. Używałem 11 to tylko na singlu, ale te 900 kulek dzisiaj poszło. Generalnie karabin z wielu już strzelałem. Jak na świeżo wyjęty z pudełeczka jest fajny. Fajnie niesie, fajnie strzela, kulki też są spoko, waliłem z 0,30. Fajnie niesie, zajebiaszy tłumik płomienia. Zakrokałeś. Muszę taki mieć. No śmieszna jest tylko ta lufa zewnętrzna, srebrna, ale to pójdzie. Dobra, dziękujemy Ci za Twoją szczerą opinię. Przed sobą mamy kolekcję, zestaw secik, 4 sztuk seci. MX pod znaku Specna Arms. Mamy tak, emeczkę krótką, emeczkę średniejszą, emeczkę długą oraz emeczkę klasyczną po naszych małych modyfikacjach. Tak, czyli tego nie dostaniecie w zestawie i tej kolby. Na pewno. Zamiast tego dostaniecie plastikowe okładziny oraz standardową dla całej linii kolbę SF LMT Style Super Special Forces Mod 1. Oh my fuck. Standardowo nie dostajecie MacPuli, które tutaj widzicie, tylko High-capy. metalowe high-capy. Dają radę. Dają radę. Chociaż z high-capami robimy wiadomo. Dobrze. Emki Specna Arms jest to tak zwany lepszy Chińczyk, tak to nazwijmy. Tak, no Nawet nie jest na pewno to GNP, Classic Army czy te inne high-endowe z wysokiej półki repliki premium, ale jest to klasa na pewno ta średnia, niższa, wyższa na pewno. W pudełeczku dostajemy oczywiście emeczkę, high-packa oraz co ciekawe i dosyć nowatorskie na rynku podejście, drugą sprężynkę. Po co nam druga sprężynka, pytacie się, skoro i tak nikt o zdrowych zmysłach nie potrafi otworzyć gearboxa? Nie. Otóż nie w tym przypadku. Specna Arms wyposażyła swoje dzieci w system tak zwanej szybkiej, nazwijmy my to, przyspieszonej wymiany sprężyny. My, ja z Dudkiem, zebraliśmy się do tego dzień wcześniej i udało nam się sprężynę w tym cudeńku wymienić.
No dobra. Spróbujemy włożyć to. Do To. tego. Bo tam nie musisz... O. A, czyli w dół i... Puh. Wow. Tak zwana driving spring. Driving springer. Już? I wszystko? Zmieniliśmy. Wow. Zajęło nam to 40 minut. 15, 311, dobra. Sprężyny, które dostajemy w replikach, to są takie ala 120 o mocy około 410-420 fps. Natomiast te sprężynki to są takie krótkie ala M90. No dobra. Wymiana wymianą, no ale ta replika ma strzelać i wyglądać. No więc jeszcze raz co dostajemy z pudełka? Dostajemy replikę Full Metal. W większości przypadków mamy szyny. Bardzo fajne szyny z tak zwanych free floatów. Praktycznie zero luzów. W moim, w twoim jakieś są? No na kolbie standardowo. Ale chodzi mi na szynie. Na szynie. Tutaj na pewno mniejsze niż GP, których miałem. A w tamtej środkowej? Ogólnie. Bardzo fajne szyny. W tych replikach to jest rzadkość. Zwłaszcza tak, no naprawdę niezłej jakości. I tak mówiliśmy. Kolba SF. Tutaj mamy... Co to jest? Łóżko zawieszenia? Ucho do zawieszenia. Obustronne. Generalnie w każdym modelu, W tak? każdym modelu, nawet w naszym klasycznym. Wszystkie repliki mają takie oto oznaczenia. Marine NV M4 NATO. Coś jak widzieliśmy w kiedyś replikach M4 z GNP. Są ładnie wygragerowane. Prawdopodobnie tam laserowo czy jakoś, więc tak łatwo nie zejdą. Jeżeli lubisz takie oznaczenia, to fajnie. Jeżeli nie lubisz, to nie fajnie. Zawsze można pomalować. No właśnie. Teraz tak, kolejna rzecz, która wyróżnia te repliki od innych replik z tej półki. Mamy działający system zwalniania atrapy suwadła. Bardzo fajne, bo wiadomo, że jak nastawiamy hopa, to nie trzeba trzymać sobie tego. Tutaj mamy to, pykniemy sobie przycisk i działa. Tylko uwaga, wszyscy domorośli majsterkowicze, podczas szybkiej zmiany sprężyny ten system opiera się na takiej małej sprężynce, którą bardzo łatwo można zgubić. No i tutaj już nie działa. Jeżeli ją zgubimy, no to kończymy z czymś takim. No dobra, te repliki wyglądają naprawdę nieźle. Materiał, z którego są wykonane, no to jak wszystkie repliki, prawda, no, jest to jakiś tam stop aluminium, dosyć lekki, trochę prowadnica kolby moim zdaniem jest zbyt lekka, ale co robić. Natomiast wyglądają bardzo fajnie, nie są malowane, tylko to jest to nakładane tym czymś tam tak inaczej, że Ci mądrzy wiedzą, że to nam nie zejdzie, jak na przykład w replikach Boya. No dobra, wyglądają nieźle, spasowane są naprawdę całkiem fajnie, mają fajne dodatki pod tytułem, każda ma inne celowniki. Tutaj mamy tą opcję Folding Battle Sight, coś tam. Nasza klasyczna ma klasyczną rączkę, też bardzo fajnie, nasza ulubiona wersja. Oraz tutaj mamy replikę Kacowskiego 600 metrowego oraz tutaj mamy na szynie takie fajne pipi. O, dobra. I tyle. No dobra.
Starczy! To było dobre, to jest celna. To... Teraz to bardzo wystąpiłeś. Dobra, starczy. Zasięg jest! 50 metrów leciało! No, dostał. Ten piękny. No więc wyglądają całkiem nieźle. No może te oznaczenia, ale to wiadomo, co kto lubi. Co kto lubi. Strzelają też bardzo fajnie. Raz, że potrafią siać, jak niektórzy lubią. I zresztą całkiem precyzyjne. Na 50 metrach dają radę trafić we mnie i ciągle boli. Dokładnie, tutaj się na pewno nie zawiedziemy. To nie ma tak, że mówię, kupimy tanią replikę, to będzie ona kiepsko strzelała. No ta droga nie jest i naprawdę świetnie strzela. Już może konkurować naprawdę z takimi stokowymi premium. Tutaj już w sumie różnicy by nie było na polu. Nawet była jakaś plecka, lepsza gumka No, i tyle. dokładnie. I można siać. Tym bardziej, że jak mówiliśmy, wymiana sprężyny to jest... Piku. Jeżeli my to zrobiliśmy, no, każdy to może zrobić. Co więcej, okazało się, że jak ja to potem złożyłem, bo wyjęliśmy tą silniejszą, użyliśmy słabszą, potem ja sam włożyłem mocniejszą i teraz ją chronowaliśmy i kurczę, ciągle trzyma szczelność. Nie jest źle. Nie udało mi się jej popsuć. Zatem, w tym przedziale cenowym A jaka cena? Słuchajcie, to z granatnikiem jest najdroższa emeczka. Oczywiście przypominam, nie dostaniecie tutaj szynki i będzie inna kolba i to chyba kosztuje ponad 800. no to 800 za M-kę z granatnikiem Hello, który strzela, widzieliście zresztą na filmach. Te wszystkie wersje z free floatami, no to takie dziwaczne, poniżej 800, to jest kwestia okolice 750 zł. No, kiedyś nie było tak pięknie. No. To co? No wiecie, Gunfire nie ma, nie?